Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku zerkniemy w Patch Notesy, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany. Nazwa aktualizacji w dziczy zostanie wcielona w życie 22 września, więc przejdźmy może już od razu do punktu pierwszego. Doczekaliśmy się nowego sezonu, Era Dwoistości. Otworzyło się pęknięcie w czasie, po raz kolejny sprowadzając chaos na Tamaris. W 6. sezonie sporów, Erze Dwoistości. Główne cechy tego scenariusza to obóz kontra obóz, czyli znowu będziemy świadkami doboru sojuszników. Królestwa A będą łączyły się z królestwami B, no i królestwa C będą łączyły się z królestwami D. Ja osobiście nie jestem fanem tego doboru. Wolę zdecydowanie takie KVK, takie scenariusze jak to, gdzie dobiera nas po prostu na podstawie naszej mocy. Tutaj znowu niejedno królestwo B klasy się rozpadnie, bo dostanie bardzo mocno po głowie. Także najgorsza rzecz jaka jest, to bycie w klasie B. Miejmy nadzieję, że VP nadal będzie w klasie C i tutaj będziemy sobie swoje grali. Ale idąc dalej, mamy tutaj jeszcze warianty artefaktu. Warsztat Goblinów otworzył swoje drzwi na tworzenie wariantów artefaktu, pozwalając Ci zabrać 2 artefakty do bitwy i znacznie wzbogacić swoje doświadczenie bojowe. 2 artefakty w bitwie, jasne, brzmi to ciekawie, ale myślę, że to bardzo faworyzuje właśnie królestwa i graczy przede wszystkim, bardzo mocnych graczy. Tak długo jak będę w klasie C, myślę, że mogą wprowadzać nawet po 3 artefakty i żebym trafiał tylko przeciwników na swoim poziomie, to jakoś to będzie. Naprawdę coraz bardziej współczuję wszystkim królestwom, które są w klasie B i wszystkim graczom, którzy są na takim wyższym poziomie, prawie na tym najwyższym, ale jeszcze im tam czegoś brakuje. No, tacy gracze prawdopodobnie to oni będą walczyli z tymi wszystkimi wielorybami. Idąc dalej, mamy tutaj portale przymierza. Wrodzona więź szamanów z naturą dała im wgląd w starożytne sekrety teleportacji. Gracze mogą teraz budować portale przymierza i wiązać je z innym przymierzem w tym samym obozie. Członkowie przymierza powiązanego z portalem mogą wysyłać przez niego legiony, aby pomagać w bitwie. To jest mega zmiana. Moim zdaniem coś takiego już powinno być bardzo, bardzo dawno temu. Nie chwaląc się, ale jestem takim troszkę trendsetterem. Już bardzo dawno temu pisałem takie sugestie, żeby dodali jakiś budynek, właśnie taki teleportujący, gdzie postawilibyśmy 2 budynki, postawilibyśmy 2 teleporty, no i wchodząc w jeden teleport, wychodzilibyśmy w miejscu drugiego teleportu. Ja pisałem to kiedyś z myślą m.in. o behemotach, bo kiedyś nie było teleportów do behemotów, ale oczywiście w walce też to by się przydało. No i chyba po 2 latach w końcu coś takiego dodali. Co prawda w jednym scenariuszu, ale ciekawe, że takie pomysły również tutaj wprowadzają w życie. Poza tym nowy scenariusz to nowa mapa. Mamy również nowe, szybkie najazdy na behemoty. W tym sezonie szybkie najazdy na behemota będą dostępne dla miazmatycznych gigantów i kosmicznych ptaków. Po zakończeniu początkowego 6-godzinnego okresu rywalizacji o te behemoty, ich zajęcie nie może zostać zmienione, a wzmocnienia z zajęcia będą działać nawet gdy są nieaktywne. To wydaje mi się mega zmiana, bo tak naprawdę gdy zajmiecie raz behemota, no to ten behemot już będzie do końca KVK wasz i jego buffy będą dla was. Ciekawie się to zapowiada, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że w czasie otwarcia behemotów będą tam ostre potyczki. Behemota będzie trzeba utrzymać 6 godzin. No, może być naprawdę ciekawie może być. Zobaczymy jak to będzie, tak? Poza tym będą zmiany w iglicach. Za pierwszym razem, gdy iglica zostanie zajęta, otrzyma wzmocnienie boski zmierzch, znacznie zwiększającej zdolności ofensywne i obronne. To wzmocnienie będzie słabnąć z czasem, aż w końcu zniknie. To też może być ciekawe w sumie. Takie pod obronę bardziej, może komuś się przydać. Wiecie, te słabsze przymierza trzeba tutaj jakoś wspomagać, z tego względu, że silniejszy tak czy siak wygra, a w ten sposób silniejszy przeciwnik będzie miał więcej walk. Więc moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. Będziemy mieli nowe polityki, no i będziemy mieli nowego behemota. Co ciekawe, potężny magmowy demon,
Flamea Ogniotkaczka. I jestem ciekaw tego Behemota nam jeszcze nie pokazali. Widzieliśmy bohaterów, widzieliśmy artefakt, widzieliśmy pupila. No i drugi punkt jest właśnie o bohaterach, o artefakcie, no i o pupilu. Legendarny bohater Yun Ming i legendarna bohaterka Gromara. Gromara będzie z koła, magia, stacjonowanie umiejętności. Yun Ming z szczęśliwego obrotu, magia, PvP, umiejętności. Nowy artefakt Smoczy Los, nowy pupil Płomienna Mantykora. Tutaj macie filmik, jak to wygląda. Przechodząc do punktu trzeciego, mamy tutaj nowe wydarzenia. O wydarzeniach nie będziemy czytać, bo te wydarzenia, jakie będą, to wtedy zobaczymy. Ja nie będę tutaj zgadywał, czego możemy się tam spodziewać. Przejdźmy do punktu czwartego, ulepszenia systemu sezonowego. Nowe wydarzenie, w którym będziemy mogli wskrzesić do 90% swoich martwych jednostek w czasie KVK. 50% naszych jednostek z kostnicy zostanie wskrzeszonych jak zwykle. Gdy wydarzenie Chwalebny Powrót stanie się dostępne, do 95% Twoich martwych jednostek może zostać wskrzeszonych na koniec sezonu. Raczej, nie oszukujmy się, będzie to jakiś pakiet, ale 95% odzyskanych jednostek to i tak będzie się lepiej opłacało niż wyszkolenie tych jednostek od nowa. Przynajmniej tak podejrzewam, zależy jeszcze ile ten pakiet będzie kosztował, ale jak dają takie wydarzenie, to raczej powinno to być bardziej opłacalne. Idąc dalej, mamy coś ciekawego. Nowy system łączenia krain. Nowy system łączenia krain scala krainy o niskiej aktywności, aby pomóc graczom wrócić na drogę dobrobytu. Zwróć uwagę na następujące zmiany po połączeniu. Pierwszy myślnik. Podróż do nowej krainy. Po połączeniu wkroczysz do nowej krainy, wszelkie prawa własności do terytorium zostaną zresetowane, dzięki czemu możesz skupić się na wspinaniu na szczyt. Czyli jak to rozumieć, po prostu usuną nam nasze przymierza, nasze wieże, tak? Kolejny podpunkt. Ekskluzywne bonusy z wydarzeń. Krainy po dołączeniu będą organizować liczne wydarzenia, aby umożliwić graczom szybki rozwój i przywrócić ich chwałę. No, jeśli daliby im jakieś tam ciekawe wydarzenia, żeby naprawdę przywrócić ich chwałę, no to byłoby fajnie, tak? Na pewno będziemy potrzebowali więcej królestw, żeby mieć lepsze matchmakingi, bo głównie o to tutaj chodzi, prawda? Żeby mieć lepsze i ciekawsze KVK. Chociaż szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy jakieś takie królestwo, które zostanie połączone z tej niskiej aktywności, czy będzie dosyć kompetytywne, żeby powalczyć z innymi, ale zobaczymy, na pewno jest to ciekawy temat. No i ostatni podpunkt, zachowane przymierze i priorytety regionu startowego. Twoje pierwotne przymierze zostanie zachowane, a gracze z tego przymierza rozpoczną w tym samym przyłączonym regionie. Czyli jak jesteście w jakimś przymierzu, to wrzuci was do jednego regionu i będziecie budować od zera. Więc połączenie królestwa, połączenie krain to będzie taki sezon pierwszy, tylko że zamiast pierwszego poziomu miasta będziecie mieli 25 poziom miasta i być może jednostki T5. Myślę, że może być to ciekawa przygoda. Idźmy dalej. Ulepszenia drogi Shi-Ho. W dużym skrócie dostaniemy teraz raporty i w raporcie będziemy mieli informacje o tym, ile jednostek zostało uleczonych. Będziemy otrzymywać również raporty z walki z widmem i będziemy tam mieli informacje, ile zasług wpadło do naszej kieszeni. Jakieś zmiany w pojedynku, poprzez dwukrotne kliknięcie będziemy mogli aktywować tę umiejętność. No i samą umiejętność będzie widać z oddalenia, tak to rozumiem. No i co najważniejsze, będziemy mieli teraz podgląd ponadczasowego skarbu, czyli tego sklepu, w którym są eliksiry, CP i chyba coś tam jeszcze jest. W każdym razie na pewno wiecie, o co chodzi. Niżej mamy coś ciekawego. Niżej jest kolejny banger. Ulepszenia w atach tego samego obozu.
w sezonie sporów 3., 5. i nowym 6. funkcja zgromadzenia w watach zostanie odblokowana wraz z postępem złotokamienia, umożliwiając przymierzom w tym samym obozie tworzenie lub dołączanie do watach. Watachy nie były chyba wszędzie? Nie wiem, o co tutaj chodzi, szczerze mówiąc. Jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzu, a my sprawnie idźmy dalej. Ulepszono wyświetlanie kolorów dla jednostek z tego samego obozu, co pozwala na łatwiejsze rozróżnienie ich na mapie. Niewrogie legiony w Twoim obozie nie będą już zadawać obrażeń obszarowych przyjaznym jednostkom. Niewrogie legiony? Teraz pytanie, czym są niewrogie legiony? Czyżby jednostkami niewrogimi były legiony, które są w tym samym obozie, tylko nie należą do watachy? Nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi, ale na pewno to poprawi nam grę. No i będzie dodatkowo komunikat, gdy zaatakujemy jednostki z tego samego obozu, żeby zapobiec przypadkowym atakom. Czyli podejrzewam, że dokładnie te niewrogie legiony to są legiony, które należą do naszego obozu, ale nie należą do naszej watachy. Idąc dalej, mamy opóźnienie migracji na serwerach 737 i w górę, więc to nas nie dotyczy, przynajmniej większości z nas. Zmiany w punktach migracji to jest nic ważnego. Mamy ulepszenia mapy. Ulepszono krasnoludzkie przejścia na prostych rzekach na terenie Śnieżnego Pola w S2 i w SS5 oraz dostosowano położenie rzek i długości, bla bla bla. Dobra, w każdym razie zrobili jakiś improvement. Idąc dalej, mamy ulepszone nagrody z pakietów codziennych. Przy pierwszym zakupie jednym dotknięciem pakietu codziennych ofert bohatera otrzymasz również tego bohatera jako nagrodę. Czyli dopiero teraz wchodzą ci gwarantowani bohaterowie przy pierwszym zakupie. Myślę, że to jest naprawdę dobra opcja. Drugi podpunkt: po aktualizacji status zakupu jednym dotknięciem zostanie zresetowany, a wszystkie pakiety codziennych ofert bohaterów zostaną oznaczone jako niezakupione, co oznacza, że będzie można zdobyć wielu legendarnych bohaterów. No, myślę, że to jest dobra zmiana dla kupujących. Ulepszone nagrody w postaci tokenów bohatera z najsilniejszego lorda. Nagrody za ranking najsilniejszego lorda zostały ulepszone. Będą dostępne zarówno tokeny konkretnych bohaterów, jak i stopniowe tokeny bohaterów. Stopniowe tokeny, generalne tokeny, podejrzewam, że mowa tutaj o tokenach uniwersalnych, także przynajmniej tak podejrzewam. Poza tym teraz jest prawdziwy bęgierek, słuchajcie tego. Ulepszono zestawy nagród ze złotej skrzyni. Oczywiście mowa o złotych skrzyniach w tawernie. Podczas sezonu sporów możesz wybrać 8 legendarnych bohaterów, aby dodać ich do puli nagród złotej skrzyni. Dostępni są legendarni bohaterowie G1 i G2, z wyjątkiem Lili, Hoska i Indis. Musiang może zostać dodana po uzyskaniu jej legendarnego wariantu. Czyli żeby dodać mu, musicie ją najpierw kupić, ale potem będziecie mogli ją dodać. W każdym razie ta zmiana mi się bardzo podoba. Osobiście uważam, że fajnie by było, gdybyśmy mogli sobie po prostu wybrać 8 legendarnych bohaterów i tyle, i nie byłoby tam więcej legendarnych bohaterów, no bo im więcej legendarnych bohaterów będzie w skrzyniach, tym mniejsza szansa będzie na to, że dostaniemy akurat tego, którego sobie zaznaczymy. Więc tutaj jeszcze jest taki mały znak zapytania, ale już 22 września rozwijemy nasze wątpliwości. 6. punkt to lepsze wrażenia podczas wydarzeń. Po osiągnięciu 16 poziomu gracze w przymierzu mogą tworzyć modyfikowane pola bitwy za cenę 1000 klejnotów. Modyfikowane pola bitwy trwają 14 dni. Twórca pola bitwy automatycznie zostaje administratorem i może wysyłać kody zaproszeń do innych graczy, w tym osób z innych przymierzy czy serwerów. Administratorzy mogą wyznaczać kapitanów, oficerów i uczestników dla obu drużyn. Administratorzy mogą określić, którzy bohaterowie i artefakty są dostępni do użycia. Gracze, którzy otrzymają kody zaproszeń do modyfikowanych pól bitwy, mogą zostać widzami i obserwować mecz. Więc możemy sobie zrobić taki customowy meczyk. Myślę, że to jest mega fajne akurat. Mam nadzieję, że jednostki, które tam będą, nie będą trafiały do szpitala i za cenę 1000 gemów będziemy mogli tam grać ile tylko chcemy, przez 14 dni, o których godzinach chcemy, jak chcemy, i myślę, że czegoś takiego potrzebowaliśmy, jeśli to działa tak, jak myślę. Ta zmiana jest gigantycznie mega, nie? To mi się mega podoba.
Idąc dalej, mamy nowe wydarzenia przewidywań Ligi Korzeni Wojny, więc więcej hazardu. Im więcej hazardu, tym lepiej. Dobra, przejdźmy dalej. Ulepszenie zarządzania Ligą Korzeni Wojny. Ogólnie to w tym pierwszym punkcie, w tym wyższym punkcie chodzi o to, że będziemy mogli obstawiać na drużyny, które wygrają. No i im szybciej obstawimy poprawnie, tym więcej nagród będziemy mogli zyskać. Więc no, będzie obstawiane. Natomiast kolejny podpunkt to liderzy i utytułowani oficerowie mogą zmieniać tytuły uczestników Ligi Korzeni Wojny w dni bez starć. To tyle, jeśli chodzi o Korzenie Wojny. No i jeszcze zostaną wprowadzone poprawki do skrzyni uroków. Skrzynia uroków to ten event, w którym losujemy sobie jakieś buffy na tańsze szkolenie, tańsze badania, na koniec KVK. No i po prostu ma być lepiej. Ma być taniej, ma być więcej, ma być lepiej. Punkt 7. To mi się nie podoba, już widzę. Coś o bastionach. Ulepszone bastiony oblężnicze Przymierza. Nowy licznik ochrony bastionu oblężniczego Przymierza. Bastiony oblężnicze Przymierza nie mogą zostać zniszczone przez legiony w ciągu 20 sekund od rozpoczęcia budowy. Ale legiony stacjonujące w środku mogą nadal odnieść poważne rany i zginąć. No, to mi się nie podoba, już nie będzie można swarmować bastionów. To znaczy będzie można, ale będzie trudniej, więc naprawdę to mi się akurat nie podoba. Im mniej bastionów na polu bitwy, tym lepiej. To jest moje zdanie i przejdźmy sobie dalej. Ulepszone watachy. Nowa funkcja przenoszenia własności watachy. Upoważnieni członkowie przymierzy mogą przenosić własność przejść, iglic i leży behemota do innych przymierzy w obrębie watachy, których terytorium przylega. No, bardzo dziwnie jest to napisane, ale chodzi tutaj o to, że już nie będziemy musieli opuszczać watach, żeby budować się na przykład za bramą, tylko będziemy mogli tę bramę oddać naszemu sojuszniczemu przymierzu. Drugi podpunkt: ulepszone nagrody z mrocznych skrzyń. Po pokonaniu strażników skarbów członkowie watachy mogą odebrać nagrody z mrocznych skrzyń. Mega fajne, myślę, że nieraz się natknęliście, że skrzynki są zrobione, ale nie możecie ich wziąć, nie możecie ich podnieść, bo zrobiła je wasza watacha. Ulepszone centra zasobów przymierza. Centra zasobów przymierza nie mają limitów pojemności, ale istnieją tylko przez ograniczony czas. Ulepsz technologię przymierza, aby wydłużyć czas trwania centrów zasobów przymierza. Zobaczymy, ile czasu będzie trwało, ale myślę, że zmiana jest ok chyba. Przejdźmy sobie dalej. Ulepszone dary przymierza. Teraz, gdy będziecie klikali odbierz 10, no to ten opening będzie szybszy, więc na pewno coś przyjemnego. No i kolejny podpunkt w punkcie 7. Ulepszone ustawienia powiadomień zgromadzenia. Możesz teraz na stałe włączyć i wyłączyć powiadomienia z interfejsu zgromadzenia lub ekranu ustawień. Bardzo dobre, myślę, że nie tylko mnie denerwowały te mieczyki, które się pojawiały, gdy ktoś robił rally na fort. No i punkt 8, inne poprawki. Ulepszony balans walki, zwiększony zasięg umiejętności artefaktu Kieła Szkari. No i naprawiono problem, w którym efekt pasywny artefaktu Kula Mirażu miał szansę zostać wywołany przez efekty nie będące wzmocnieniami w pewnych okolicznościach. Więc delikatny nerfik dla Kuli Mirażu, myślę, że bardzo dobrze, idźmy dalej. Ulepszona kontrola walki. Ulepszony balans walki zmniejszający szybkość reakcji i promień wyszukiwania wroga dla funkcji automatycznej zmiany celu, dający większą kontrolę strategiczną graczom, którzy wolą używać ręcznej kontroli podczas walki. No, to mi się nie podoba. Ja tam lubiłem tą automatyczną zmianę celu. Troszkę można było odpocząć, a teraz jak będzie jakieś opóźnienie, no to prawdopodobnie lepiej będzie, jak będziemy jednak klikali ręcznie. Więc tutaj Big L dla deweloperów. Przejdźmy sobie dalej. Ulepszone ustawienia personalizacji. Dodano zakładki kategorii ustawień personalizacji umożliwiające szybkie znalezienie pożądanych ustawień. Ulepszona klasyfikacja poczty. Dodano zakładkę wydarzenia. Powiązane wiadomości będą kierowane do tej zakładki dla łatwiejszego zarządzania pocztą. Jest to bardzo dobra zmiana, im więcej porządku w poczcie, tym lepiej. Przydałaby się jeszcze właśnie osobna zakładka dla systemowych maili od deweloperów, żebyśmy tutaj nie szukali tego gdzieś nie wiadomo gdzie. No i ostatnia zmiana, mega ważna, teraz pokonane legiony mogą wysyłać ikony emoji i szybkie czaty
podczas powrotu do twojego miasta. Teraz jak ktoś was pokona, to będziecie mogli wysłać płaczącego Czakcze. Coś, czego potrzebowaliśmy. To tyle w tym mailu. Szczerze mówiąc, jak na to patrzę, to jeśli się nie mylę, dla mnie najlepszym podpunktem tutaj jest customowe pola bitwy dla Korzeni Wojny. Myślę, że to może być mega ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie działało, ale coś takiego jest mega. Mi się to mega podoba. Przydałby się jeszcze Practice Tool, gdzie moglibyśmy testować bohaterów, których nie mamy na jakichś różnych przeciwnikach. To byłoby jeszcze mega fajne. Myślę, że każdy by się z czegoś takiego ucieszył i na pewno pomogłoby to na przykład mi, żeby bardzo szybko robić jakieś zaawansowane poradniki do bohaterów. Na większość reszta tego maila, tej aktualizacji też chyba spoko. Może poza tymi bastionami. To jest, myślę, też ciekawe. Myślę, że również coś fajnego dla tych, którzy wydają. Eventy to eventy. Nowi bohaterowie, tak? Przede wszystkim mamy jeszcze nowych bohaterów, ale powiem wam, że ten Practice Tool jakoś bardziej mnie zaciekawił od tych bohaterów. Ogólnie myślę, że nowy sezon jeszcze jest, nowy sezon, nowy scenariusz. Nie podoba mi się, że nadal tutaj będzie A plus B. To jest mega porażka dla klas B. No ale zawsze będzie można sobie wybrać, tak? Myślę, że raz zagramy ten scenariusz i pewnie więcej do tego scenariusza nie wrócimy jako VP, gdyż ten scenariusz wydaje się być bardzo, ale to bardzo faworyzujący przymierza wielorybów. 2 artefakty, A plus B. Nie no, tutaj naprawdę mega taki scenariusz nastawiony pod wielorybów. W każdym razie myślę, że aktualizacja jest ciekawa, więc taką 8 bym dał za nią. Nadal nie mamy informacji o nowej frakcji, myślę, że tego jeszcze nam brakuje. Ale ogólnie naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyli tą customową mapką do Korzeni Wojny. Dajcie znać, co sądzicie o zmianach, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!